Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Skrawków Kultury. Dziś zrecenzujemy dla Państwa książkę Mariana Baczala Źródło Czerni. Czołem, Michale. Cześć Malwino i witam również Państwa. Będziemy oczywiście mówili o wspomnianej książce. Ja mogę Państwu pokazać. Zakładam, że część z naszych widzów i słuchaczy oraz wiernych użytkowników serwisu X bądź też Twitter, a tym samym w wielu wypadkach wiernych czytelników bogatych w treści wpisów Mariana Baczala tę publikację przynajmniej okładkowo zna. Dzisiaj trochę porozmawiamy o treści tej książki. No właśnie, mieliśmy ostatnimi czasy do czynienia z rozkwitem estetyki postapokaliptycznej i mogliśmy dostrzec to zarówno w filmach, serialach, literaturze, jak i na rynku gier. Ostatnio rozmawialiśmy z Michałem właśnie o Clair Obscur Expedition 33 i tam również głównym elementem lore jest rozpad świata, jednak przy pozytywnym ukazaniu ludzkości i więzów społecznych. Natomiast w książce Mariana Baczala Źródło Czerni ten rozpad dokonuje się również na poziomie kondycji społeczeństwa. Ale słowem wstępu powinniśmy tutaj troszkę zaprezentować autora. Marian Baczal. Co ciekawe, nie wiemy o nim zbyt wiele, a sam twórca tworzy wokół siebie troszkę aurę tajemnicy, bo nigdy nie pokazuje swojej twarzy. Z wykształcenia jest prawnikiem, interesuje się technologiami, prowadzi mikrobloga na Platformie X, komentuje bieżączkę polityczną, jest znany z takich ekspresyjnych wypowiedzi na tej platformie. I wiemy też, że lubi historię i psy pasterskie. Czy wiesz, Michale, autorze coś więcej może niż ja? Myślę, że właśnie najlepiej o tym, kim jest i co reprezentuje sobą, przy czym mam tu na myśli same pozytywne rzeczy. Marian Baczal jest jego konto w serwisie X, do którego niniejszym również odsyłam. Mhm. A co wiemy o jego książce? To jest świat po wielkiej katastrofie. I w efekcie mamy pustowia Rzeczpospolitej, gdzie powietrze truje, pachnie rozpaczą, a ludzie, ci nieliczni ocalali, walczą właściwie o godną śmierć w tym świecie. Główny bohater, człowiek o stalowych nerwach, wędruje przez te ruiny w poszukiwaniu odpowiedzi, czym jest tajemnicza substancja tytułowa czerń zmieniająca ludzi w bestie i zatruwająca powietrze. I Baczal buduje ten krajobraz bardzo surowo. Opisy właściwie nie podają nam wszystkiego na talerzu. Wiele rzeczy musimy sobie w wyobraźni doszkicowywać, dopowiadać pewne rzeczy. Akcja jest wartka i taka przytłaczająca, bo mamy do czynienia ze światem, w którym jedyną nadzieją jest nadzieja na ludzką śmierć właściwie, bo zaczernione bestie lub ludzie, którzy całkowicie poddali się władzy czerni, zabijając zdrowych ludzi, zamieniają ich w kolejne zmutowane, fantastyczne potwory, tak, które buzują tą śmiercionośną substancją jak czarnym wrzątkiem i co zasługuje na uwagę. Baczal stworzył to uniwersum na gruncie polskim, a więc mamy Rzeczpospolitą narodów, wielki twór przypominający Rzeczpospolitą obojga narodów historycznie, państwo, tylko że tutaj mamy państwo teokratyczne, gdzie całkowitą władzę ma Kościół. Nie jest to jednak władza zaprezentowana w pozytywny sposób, ale o tym myślę za chwilę sobie powiemy. Czy coś chciałbyś dodać, Michale, do tego wstępu? No, rzeczywiście autor nie przedstawia zbyt wielu informacji wyjściowych dla tego świata przedstawionego, ale mamy przecież przedstawioną informację o tym, że w XIII wieku w ziemię gdzieś na terenie dzisiejszej Rosji uderzyła gwiazda Piołun, która jak się wydaje jest sprawcą wszystkich kolejnych wydarzeń i pojawienia się czerni. My obserwujemy sytuację 6 wieków później, czyli jak się wydaje w wieku XIX, ale jednocześnie jest to świat, który zatrzymał się właściwie w tym wieku XIII. Nie doszło do jakiegoś znaczącego rozwoju technologicznego, społecznego, więc mamy do czynienia ze światem w dużej mierze zatrzymanym niejako w średniowieczu. Świat przedstawiony rzeczywiście koncentruje się na przedstawionej przez autora innej Polsce, czyli ta Rzeczpospolita Narodów, która jednocześnie przesunięta jest terytorialnie, bo wiemy, że część świata została zagarnięta przez czerń, która jest tym głównym strachem, którego obawiają się żyjący w tymże świecie ludzie, którzy przetrwali ten czas. Mamy szereg miast, które tak naprawdę są grodami warownymi, niejako w wielu wypadkach odciętymi od pozostałych miejsc, które komunikują się ze sobą, czy to przy użyciu pociągów,
czy to przy użyciu karawan. Mamy przynajmniej 2 miasta przedstawione tak nieco głębiej, czyli z jednej strony Pożoń jako, jak się wydaje, stolica tej Rzeczpospolitej, ale z drugiej strony mamy to miasto podziemne, które powstało na gruzach ówczesnego Krakowa, czy też pod tymże Krakowem, miasto zupełnie inne od Pożoni. I tu rzeczywiście ten świat przedstawiony, światotwórstwa autora jest, no w mojej perspektywie, w mojej percepcji są tymi elementami, które chyba najlepiej autorowi wyszły i widać wyraźnie, że miał pomysł na tą pracę, miał pomysł na ten świat. Zresztą oglądałem niedawno jego wywiad z Graf Zero i on tam sam wspomniał, że tak naprawdę wyszedł od pomysłu na świata, czy to bohaterowie, czy fabuła zostały stworzone później i dodane do tego świata przedstawionego, który pojawił się na samym początku i światotwórczo w moim przekonaniu to jest porządna proza, to jest chyba mi się wydaje najmocniejszy element tejże publikacji, przy czym ona też ma jakieś wady, do tego oczywiście będziemy przechodzili dalej, ale wychodzimy od świata po apokalipsie, która miała miejsce 6 wieków przed wydarzeniami, które śledzimy na kartach powieści, więc to jest właściwie post-apokalipsa, świat już doszczętnie zniszczony, gdzie mamy do czynienia z jakimiś niewielkimi skupiskami ludzkości, które próbują jeszcze przetrwać, ale też widać wyraźnie, że ten świat chyli się ku upadkowi, kolejne miasta padają, kolejne karawany nie docierają do celu, rodzi się coraz mniej dzieci, ludzie w tym świecie, którzy są przedstawieni, mają coraz mniejszą chęć do tego, aby kontynuować swój żywot i walczyć o przetrwanie ludzkości czy tychże niewielkich społeczności. No i ten kataklizm dokonuje się też głównie przy przepowiedni Joachima z Fiore, tak, bo tam też jest ta postać, a to jest postać historyczna rzeczywiście w historii Kościoła. No ale zanim przejdziemy do szczegółowej analizy, trzeba powiedzieć parę słów właśnie o okładce. Tę książkę możecie Państwo w moim odczuciu oceniać jak najbardziej i całkiem stereotypowo właśnie po oprawie, która oddaje mroczny taki trochę frostpunkowy klimat tej powieści. Podczas lektury będziecie Państwo po prostu przytłoczeni tym czarnym niebem i trującym powietrzem, które tu widzimy. Ale spójrzmy też na tę wyeksponowaną tu postać. Jest ubrana w coś na kształt polskiego munduru. Widzimy medale, medaliki, szkaplerze chyba również, pieczeń z orzełkiem, biały krzyż, jak krzyż nawiązujący do żuławów śmierci, w sumie takiej elitarnej jednostki z powstania styczniowego. I ten wspaniały sidziób z bogatą ornamentyką, maskę chroniącą przed szkodliwym wpływem czerni unoszącej się wszędzie w powietrzu. I za tym polskim wojownikiem postapokalipsy jest zwęglony, zniszczony, ciemny świat pełen bestii. I taka właśnie jest ta książka. Mnie zachwyciła i zachęciła właściwie ta okładka. Świetnie oddaje klimat historii. Ilustratorom gratuluję kreatywności. Ale trochę trzeba powiedzieć też o inspiracjach, bo inspiracjach w tej książce jest naprawdę bardzo dużo. Pomysł jest oczywiście dobry, choć w moim odczuciu dość wtórny. Jest to widocznie szczególnie na początku każdego rozdziału, gdzie czytamy fragment prac badawczych dotyczących czerni i tego, jak ta czerń działa na ludzkość. Taki zabieg również był w Dunie Herberta, tylko tam magiczną, pożądaną przez wszystkich substancją był melanż i melanż głównie był tam właśnie opisywany. Najpierw były cytaty naukowców, potem polityków. Na przykład mieliśmy dziennik księżnej Irulany cytowany, tak? Także to jest takie puszczenie oka trochę do fanów Franka Herberta, na pewno. Struktura świata też może kojarzyć się z metrem Głuchowskiego, bo mamy dwa światy biegunowe. Świat na powierzchni, bardzo niebezpieczny, przykryty warstwą tego zaczernionego pyłu i brudu, szarego śniegu, gdzie grasują potwory, i świat podziemny, gdzie ludzie jakoś próbują funkcjonować w ramach prymitywnego tworu państwowego. Jest również pomieszana ta struktura czasowa, tak? Czyli przyszłość w przeszłości jakby, podobnie jak w Dune. I to, co pojawia się zazwyczaj w postapokalipsie, żądza władzy jako przyczyna wszelkich nieszczęść ludzkości również.
Chciałbyś coś dodać, Michale, No, tutaj? wydaje się, że mamy tutaj też inspirację steampunkiem, przy czym tu bez Tak. tego steam, bez pary, chociaż pewne elementy tego widzimy też w tym świecie przedstawionym. Niemniej tu widać wyraźnie, że autor nieszczególnie skupiał się właśnie na przedstawieniu tej rzeczywistości w jakimś konkretnym ujęciu. Tak naprawdę bohaterowie albo o tym nie mówią, albo to nie dzieje się w tle. Tak naprawdę śledzimy tylko kolejne losy bohaterów, którzy przewijają się przez karty powieści, kontynuując swoje jednostkowe przygody, które oczywiście później na kartach powieści w drugiej części łączą się ze sobą, zmierzając do szczęśliwego bądź też nieszczęśliwego finału. Tu nie będziemy Państwu oczywiście zdradzać, jak ta powieść się kończy, ale tak jak powiedziałaś, widać inspirację Herbertem, po części widać inspirację Dukajem, widać inspirację steampunkiem. Pojawiły się sugestie, że możemy tutaj mówić o jakimś nowym tworze w postaci ashpunku, nieco prześmiewczo, ale niemniej jest to powieść niejako wtórna pod wieloma względami rzeczywiście, przy czym nie jest to z mojej strony jakiś konkretny zarzut wobec autora, bo w fantastyce tyle elementów, tyle różnych powieści zostało już napisanych, tyle światów zostało wykreowanych, że niejako trudno byłoby jakiemukolwiek autorowi wymyśleć koło na nowo i nie sposób nie inspirować się tym, co powstało już wcześniej. Niemniej, jeżeli są to inspiracje, które są twórczo przekształcane przez autora, a tutaj częściowo tak rzeczywiście jest, to nie powinniśmy tego traktować jako jakiś znaczący zarzut. Zresztą autor sam się przyznał do tego, że jest troszeczkę wtórny właśnie w wywiadzie, o którym tutaj wspomniałeś, więc rzeczywiście możemy nie traktować tego jako zarzut czy krytykę mocną. No ale trochę słów o charakterystyce tego świata. To właśnie powieść z kategorii taki polski, postapokaliptyczny steampunk noir, jak w sumie tak autor kategoryzuje tę książkę. Jest to czysta rozrywka, nie pretendująca do miana jakiejś ambitnej prozy i trzeba to powiedzieć jasno, ale sam autor nie miał takich założeń, tak? Więc opowieść zaczyna się w Norze, czyli w podziemnym miasteczku, gdzie jak możemy przeczytać, jeżdżą tramwaje, stoją kamienice, a pod sklepieniami skalnymi śpią nietoperze. Nie jest to więc tak klaustrofobiczny świat jak w Metrze Głuchowskiego na przykład, ale również jest pozbawiony świata dnia i radości życia. Wszechobecny jest tutaj mrok, beznadzieja, patologie władzy, uzależnienia i trudne relacje międzyludzkie, tak? Życie obraca się wokół zagadnienia przetrwania głównie, a w takim świecie najłatwiej zwrócić się oczywiście do siły wyższej i profetyczny Kościół ma tutaj co robić. Bohaterowie posługują się językiem współczesnym, językiem wspólnym dla zachodniej cywilizacji jeszcze kilkaset lat temu, łaciną. Polityka dotknięta jest tu bardzo powierzchownie. Stosunki państwo-kościół również. Wszystko jest trochę tak zarysowane, nie ma budowania świata od korzeni po kopułę, tak jak byliśmy przyzwyczajeni po Tolkienie, od tej struktury zewnętrznej po strukturę duchową, jakby kulturową, tak? Autor wskazuje na to, że Kościół, tak jak w XVII wieku był liczącą się instytucją w Polsce, pojawia się sugestia, że jest to instytucja pociągająca za sznurki po prostu, tak? Budująca państwo teokratyczne. Wszyscy tam witają się pozdrowieniem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tak? Opisane są też modlitwy w kościele, które autor nazwał kościołem pod wezwaniem światła Pana Jezusa, ale nie ma głębszego rozwinięcia tego tematu. Nie wiem, jak kształtowały się takie stosunki społeczno-polityczne. Mamy właściwie tylko wspomnianą tą właśnie ideę Joachima z Fiore, który jest uznany za heretyka w historii Kościoła, więc mamy system oparty na fałszywym profetyzmie i to też jest ewidentna inspiracja Duną, tylko tam był zakon Ben Gesserit walczący o władzę za pomocą przepowiedni. I bardzo podoba mi się tutaj ten subtelny wątek, który pozwala nam nieco pobudzić wyobraźnię estetyczną w ramach interpretacji tego świata, mianowicie przydrożne kapliczki Łucyjki, czyli kult świętej Łucji. W tych kapliczkach, co ciekawe, palą się mrocznice. Mamy więc taką całkiem namacalną, religijną wręcz walkę mroku ze światłem, oswojanie się w tym przykrym świecie z siłami zła i ciągłym napięciem. Jak byś, Michale, też scharakteryzował klimat tej powieści? No, rzeczywiście jest on po części ciężki, jest dość przytłaczający, nie wskazujący na jakąś wielką nadzieję zarówno dla bohaterów, tych, których poznajemy na kartach powieści, czyli trzech głównych postaci, jak i dla wszystkich postaci pobocznych. Właściwie niewiele pozytywnego dzieje się w tym świecie. Trudno tam spotkać postać, która byłaby
całościowo dobra, to takiej chyba tak naprawdę w ogóle nie ma. Trudno też spotkać postać, która wykazywałaby jakieś znaczące elementy tego dobra. No to też, jeżeli już mówimy o postaciach, to możemy przejść po części do tego wątku, bo rzeczywiście jest trzech głównych bohaterów. Z jednej strony wspomniany przez ciebie Kir, który zamieszkuje Norę, czyli to podziemne miasto. Trudni się on zdobywaniem czerni, czyli działalnością właściwie nielegalną, która jest ścigana przez tamtejsze władze, przez władze państwowe. Dlaczego on poszukuje tej czerni? No to dlatego, że ta czerń jest narkotykiem. Tu znowu Mhm. odniesienie do Duny i do melanżu, który traktowany był przez Herberta w taki sam sposób. Czerń ta powoduje oczywiście degenerację społeczną i wpływa niezwykle negatywnie na spoistość społeczną i na funkcjonowanie konkretnych społeczności. Zresztą od czerni bardzo łatwo się jest uzależnić i tym uzależnieniem to uzależnienie dotyczy tylko najniższych warstw społecznych, ale wręcz przeciwnie, również tych najwyższych, czyli bohaterów czy postaci, na których powinien być oparte konkretne miasta czy konkretne społeczności, wobec których całe społeczności powinny pokładać nadzieję. Mamy następnie instygatorkę królewską, czyli właściwie prokuratorkę, czyli Bartę, postać, która jest niezwykle mało sympatyczna i nie za bardzo da się ją lubić, ale też autor wskazywał, że miał zamiar, żeby tak ją właśnie przedstawić. Jest Mhm. postacią niezwykle denerwującą i na kartach powieści niewiele więcej na temat tej bohaterki się dowiadujemy. No i wreszcie mamy rotmistrza Firleja, bohatera, który miałby być tym bohaterem bez skazy, czyli Mhm. odpowiedzialnego, odważnego żołnierza, który jest gotów poświęcać się w obronie Pożoni, pójść walczyć z zarażonymi czernią bestiami, ale jednocześnie jest postacią, który ignoruje własną żonę, który jej nie wspiera w chwilach najtrudniejszych, tak naprawdę ją porzuca po to Mhm. tylko, aby wyruszyć na kolejną wyprawę wojenną, na której nie był właściwie niezbędny. Więc znowu mamy bohatera, który tak naprawdę nie jest postacią kryształową, ale nie jest też właściwie postacią pozytywną, przynajmniej tak ja go odbieram. Jeżeli już jesteśmy przy bohaterów, no to jest jeden z pierwszych moich większych zarzutów do tej książki, gdyż bohaterowie są dość jednowymiarowi. To po pierwsze, po drugie nie za bardzo widać, by przechodzili jakąkolwiek przemianę na kartach tej powieści i takimi samymi bohaterami, jak byli na początku, takimi samymi bohaterami kończą w tej powieści i nie odnajdujemy tutaj żadnych istotnych wydarzeń czy przemyśleń ze strony tychże bohaterów. Są to też bohaterowie, których tak naprawdę dość trudno polubić i o ile w przypadku Barty z pewnością było to zamierzenie autora, tak w przypadku dwóch pozostałych bohaterów głównych, a także bohaterów pobocznych tego zamierzenia raczej już nie było, a nadal są to postaci, z którymi dość trudno jest sympatyzować właśnie przez to, że w istocie trudno szukać w ich cechach charakterystycznych, w cechach charakteru jakichś znaczących pozytywów. Mamy tu do czynienia jednak z postaciami, które wyraźnie są kreślone w taki, a nie inny sposób, co powoduje, że czytelnik odbiera je dość negatywnie. To przynajmniej takie jest moje odczucie. Jestem ciekaw tutaj, Malwino, jak ty Mhm. do tego podeszłaś, czytając książkę. Ja Firleja zapamiętałam właśnie jako postać najbardziej pozytywną chyba z tych wszystkich zaprezentowanych nam przez autora. Wydaje mi się, że ta postać miała być skonstruowana właśnie jako taki miks trochę Jerzego Wołodyjowskiego i bardziej współczesnego Władysława Andersa. Bo widzimy Firleja w relacji z Bartą na przykład. Jest po prostu Barta irytuje, tak, no ale Barta ma irytować, więc jakby ta, ta relacja między jest bardzo dynamiczna i to mi się też podoba, że autor jednak potrafił te relacje międzyludzkie gdzieś tam mówić, że są dosyć płytkie, ale ja właśnie zauważam tutaj w relacji tych dwóch osób też trochę taką przemianę, tak? Bo Barta musi jednak jako instygatorka, która zawsze gdzieś tam samotnie tą swoją misję instygatorską wykonuje, musi jednak z drugim człowiekiem się porozumieć w kryzysowych sytuacjach, tak? Bo z Firlejem przecież podąża przez te pustkowia, musi sięgnąć za broń, tak? Więc też w jakiś sposób gdzieś tam ta przemiana może się w niej dokonuje. Zresztą bardzo to jest ciekawa postać, bo jest taka, wiele mówi w sumie o niej scena w kościele światła Pana Jezusa na początku, gdy przygląda się tym witrażom
i tej wielkiej rzeźby Michała Archanioła. Można było ją określić w sumie dwoma słowami tą scenę. Walka duchowa. Tak? Ta kobieta po prostu ciągle prowadzi ze sobą jakiś wewnętrzny dialog, oscylujący wokół zbawienia siebie i potępienia, tak? Bo ma ogromne wyrzuty sumienia, ale też oczywiście robi rzeczy głupie i nieprzemyślane. Tak? Wydaje się być po prostu niestabilna psychicznie. Jest tym inkwizytorem, instygatorem, który koszmarnie błądzi. Ale będzie kontynuacja, więc może autor tutaj bardziej się skupi na rozwinięciu tych postaci, jeśli w ogóle jeszcze się z nimi spotkamy. Em, No właśnie, a jaka jest rola Kościoła w tej książce? Bo to jest też bardzo ważny wątek. Kościół jest przedstawiony negatywnie, to znaczy właściwie Kościół, jego instytucje budują państwo teokratyczne. Autor za Joachimem z Fiore chciał przedstawić nam struktury kościelne jako takie no, pazerne, pozbawione właściwej formacji w duchu ewangelicznym, tak? Skupione na uzurpowaniu władzy i sterowaniu zlęknioną ludnością. No bo czerni nie pozwalają badać, natomiast pozwalają zwalczać, tak? Jest to więc Kościół pozbawiony tego racjonalnego pierwiastka, coś co zarzuca Kościołowi katolickiemu, szczególnie lewica dzisiaj, co jest oczywiście nie do końca prawdą, jeśli mówimy o tym Kościele takim niesprotestantyzowanym i nie idącym ze światowym nurtem. Pojawiają się w książce dialogi z duchowieństwem, które jawi się w tych dialogach niezwykle cyniczne, tak? No, powiedzmy sobie wprost, są to po prostu politycy w sutannach, tak? Sterują właściwie procesami ekonomicznymi, politycznymi w tej fantastycznej Rzeczpospolitej Narodów, bo językiem urzędowym, jak się okazuje, jest też łacina. I religia jest wykorzystywana tu do różnych celów. I to jeden z takich największych instrumentów i narzędzi do sprawowania władzy w tym świecie. Tak jest traktowana instrumentalnie po prostu. E, Nie wiem, co tu myślisz o tej wizji Kościoła w książce pana Baczala? Znowu, jest to wątek, który gdzieś tam nam przemyka na kartach powieści, nie jest on Tak, jakoś mocno przez autora rozwinięty. wyeksponowany. Pojawiają się poboczne wątki w postaci właśnie duchownych, czy przede wszystkim w Norze, gdzie obserwujemy jednego z duchownych, który spotyka się z Kirem, więc to jest właściwie jeden z nielicznych momentów, gdzie mamy do czynienia z postacią stanu duchownego, którą możemy poznać nieco lepiej. Właściwie rzeczywiście jest on tak naprawdę lokalnym politykiem, bonzem, który Mhm. nie zajmuje się kwestiami duchownymi, tylko kwestiami, rzeczami zupełnie innymi. Przy czym jednocześnie jest to świat, w którym wiara, religijność mają duże znaczenie. Jest to też świat, w którym, jak się wydaje, wiara jest prawdą, czyli jakby to, co mówi Kościół, rzeczywiście ma znaczenie, bo wiara wpływa pozytywnie na możliwość odpierania czerni, czyli tak naprawdę sprawstwo Chrystusa jest rzeczywiste, jest unaocznione i bohaterowie, czy też postaci poboczne, mieszkańcy tego świata mogą doświadczyć na własnej skórze tego, że Kościół poniekąd po prostu ma rację. I nie jest ich wiara oparta tylko i wyłącznie na samej wiedzy, ale też na poznaniu tego, że rzeczywiście dzięki Kościołowi, dzięki opatrzności, dzięki wsparciu Chrystusa, dzięki tym wspomnianym przez Ciebie mrocznicom choćby, mamy do czynienia rzeczywiście z możliwością przetrwania czy też walki z tym zagrożeniem, w którym też upatruje się zagrożenia w rzeczywistości szatańskiego i to są też te wątki, które przez karty powieści przenikają, ale właśnie przenikają. To są nawet nie poboczne wątki, tylko gdzieś na boku w niewielkim stopniu one pojawiają się na kartach powieści. Dobrze by było, gdyby autor rzeczywiście w kontynuacji zwrócił na to nieco większą uwagę, bo świat przedstawiony jest ciekawie, światotwórstwo autora jest nadal, uważam, tym najlepszym elementem tej książki. Ale poza przedstawieniem świata powinniśmy jeszcze móc doświadczyć w dużo większej skali, w dużo większym stopniu tego, jak ten świat rzeczywiście wygląda, w jakichś konkretnych sytuacjach, w szerszym, bardziej precyzyjnym rozpisaniu tego, jak ten świat funkcjonuje. Dużo mniej uwagi można poświęcić konkretnym bohaterom, bo to też jest jeden z Mhm. zarzutów, do którego pewnie przejdziemy, czyli kwestia tego, jak ta historia jest rozpisana. Ale to jest to, co rzeczywiście autor mógłby uwypuklić w drugim czy też w kolejnych tomach tego cyklu. Mhm. No właśnie, bo społeczeństwo tutaj też podzielone jest na warstwy społeczne, tak? Czyli jak w dawnej Rzeczypospolitej mamy hierarchów, instygatorów, elita kościelna, podwładni,
Są ocalali, czyli ubodzy mieszkańcy tam żyjący w osadach, walczący o przetrwanie, uzależnieni od broni. Buntownicy, czyli grupy jak ta pod wodzą Kira, poszukująca źródła czerni, zbierająca tą czerń. Są też jakieś ludy dzikie, żyjące poza prawem, gdzieś w mrocznych lasach i autor nazywa ich borowikami, przy czym gwara, którą się posługuje, jest dość uboga. Panu Baczelowi nie zależało chyba na tworzeniu regionalizmów i dialektów od podstaw, ale można mu w sumie to drobne uchybienie chyba wybaczyć. Populacja jest zdziesiątkowana i tutaj też ważna kwestia kultura, tak? Bo kultura praktycznie nie istnieje, więc trzeba skupić się na trwaniu, wygrzebywaniu ułamków życia spod tego lepiego śniegu. Dlatego nie znajdziemy tutaj jakichś obszernych opisów architektury, przestrzeni, w której żyje resztka ludzkości, zwyczajów. Pamiętam tylko mgliście jakiś fragment, w którym autor opisywał szarfę szeregowca salutującego rotmistrzowi Firlejowi. Miał na sobie szarfę z kapslami udającymi medale. I autor podkreślił, że była to jakaś tradycja przed ochrzczeniem swojego dziecka. Tak? W tym świecie istnieje w sposób szczątkowy muzyka, na co zawsze bardzo zwracam uwagę. Bardzo lubiłam w metrze Głuchowskiego te momenty, kiedy ktoś wyciągał zza pleców starą gitarę przy ognisku gdzieś w tych nieprzeniknionych ciemnościach zimnych tuneli. I w Jurudle też się pojawiają takie jasne momenty, choć jest ich naprawdę bardzo mało. Na przykład podczas przemarszu wojsk przez główną arterię Pożoni, tego postapokaliptycznego miasta, kiedy rotmistrz śpiewa tym swoim potężnym głosem pieśń wojskową, a żołnierze mu wtórują i oczywiście ludzie śpiewający w kościele, czy w pociągu Gaude Mater Polonia, chyba tam się przewinęła ta nazwa, kiedy zbliżają się zaczernione bestie i nikt nie wie w tym pociągu tak naprawdę, czy to nie jego ostatni kurs. I poza takimi drobnymi, jasnymi wstawkami jesteśmy tu osaczeni właściwie permanentnie przez błoto, szarość, bestie i cynicznych ludzi. Taką mroczną atmosferę ma właśnie ta książka. Dlatego tytuł i okładka całkowicie oddają klimat powieści w moim odczuciu. No tak, jeżeli chodzi o język, to jest znowu jeden z moich zarzutów Tak. do tej powieści. Z jednej strony brak archaizacji języka, ogólne pisanie w sposób całościowo współczesny. Język też nie jest zbyt potoczysty. Mamy do czynienia raczej z prostą formą, z niekiedy zbyt rozległymi opisami, a niekiedy brakiem opisów. Niektóre części tej książki można by spokojnie wyciąć, aby też wartość akcji była zachowana, bo pierwsza część tej powieści jest zdecydowanie zbyt powolna, to nadrabia druga jej część, przy czym przez tą pierwszą część rzeczywiście dość trudno jest się przebić i w moim przypadku, jak i w twoim, bo przecież rozmawialiśmy o tym, był to rzeczywisty problem. Ta pierwsza część powieści mogła być spokojnie skrócona gdzieś o 1/3, jeżeli nie lepiej. Druga z kolei jest już dużo lepiej rozpisana. Przy czym, jeżeli mówimy o ogólnej historii, to dla mnie tak naprawdę podstawowym problemem tej książki, mocno ją krytykuję, przy czym nadal uważam, że to jest dobry debiut i to jest niezła książka, tak to nazwijmy, ale podstawowym problemem dla mnie jest to, że ta historia nie za bardzo dokądkolwiek prowadzi. Obserwujemy przebieg losów trzech bohaterów, historia tak naprawdę kończy się, mogłaby być zakończeniem całej historii, jest też otwarta furtka na kontynuację, jak wiemy autor zamierza pisać kontynuację, ale przy założeniu, gdyby tego nie robił, to tak naprawdę ta historia kończy się bez jakiegoś wyraźnego celu i bez jakiegoś istotnego domknięcia dla losów tej zastanej rzeczywistości. To znaczy, gdyby cokolwiek z tych wydarzeń się nie wydarzyło, to świat, ten, który widzimy na kartach historii, by tego kompletnie nie zauważył. I to jest dla mnie główny zarzut tej książki. Obserwujemy historię, która nie za bardzo dokądkolwiek prowadzi. Autor widać też nieszczególnie miał pomysł na to, jaką historię tu stworzyć. Miał pomysł na świat, który jest fantastyczny, miał średni pomysł na bohaterów i nie wydaje mi się, by miał pomysł na to, jak przedstawić tą historię w sposób zajmujący i fascynujący dla czytelnika, gdyż te wydarzenia po prostu nie są zbyt interesujące z punktu widzenia no, mnie jako osoby, która tę powieść czytała. No tak jak powiedziałem, gdyby cokolwiek z tych wydarzeń się tak naprawdę nie wydarzyło, to w tym świecie przedstawionym nic by to kompletnie nie zmieniło. No to jeśli chodzi o język, to nie jest to oczywiście literatura piękna, ale też nie powiedziałabym, że autor powinien się wstydzić, znaczy czy umniejszać sobie względem na przykład takiego dzisiejszego Dukaja, który niestety popełnił taki bełkot jak starość Axolotla. Jednak to, czego właśnie mi brakuje właściwie we wszystkich współczesnych książkach fantastycznych,
to usilne unikanie rozbudowanych opisów. I w wywiadzie z autorem na kanale, który wspomniałeś wcześniej, tam rozmówca nakłaniał autora do tego, żeby ten pozostał przy swoim oszczędnym języku i nie szedł w tą młodopolszczyznę, tak? No cóż, co kto lubi, ja uważam, że współczesna literatura traci właśnie na takim odchodzeniu od młodopolszczyzny, czy po prostu traktowania literatury pięknej poważnie. Dzisiaj każdemu autorowi wydaje się, że jak wejdzie właśnie z całą mocą w ten postmodernizm językowy, to będzie to bardziej atrakcyjny dla czytelnika. Ym, no niekoniecznie, tak? Na tym polega, niekoniecznie na tym polega po prostu wprowadzanie literatury pod strzechy, tak? Ale z drugiej strony jestem też krytykiem usilnego archaizowania języka. Po prostu te dwie skrajności literatury są obecnie nieautentyczne. Jakoś trudno dzisiejszym autorom znaleźć taki złoty środek, ten styl pisania, który byłby nietendencyjny po prostu. Z każdej strony tutaj czyhają, jak widać, pułapki. No i moja ocena tej książki nie jest to rzecz jasna proza na wzór tolkienowski. Ma bawić, tak? Ewentualnie skłonić do refleksji takiej może trochę powierzchownej na temat tego, jak może wyglądać przyszłość z przeszłością w tle, tak? Bo został tu wykorzystany właśnie zabieg taki jak w Dunie Herberta, czyli mamy futurologiczny w swoim kształcie świat, ale jednak akcja rozgrywa się wieki temu, tak? Jest to w moim odczuciu lektura dość ciekawa, trzymająca momentami w napięciu, przede wszystkim w ostatnich rozdziałach właśnie. Widać, że autor pod koniec pisania po prostu poczuł ten świat, tak? I cały już w niego wszedł. Rozgrzał trochę to pióro, więc mam teraz dość spore oczekiwania, jeśli chodzi o kontynuację, którą zapowiedział już autor. Dużym plusem dla mnie z kolei są niektórzy bohaterowie. Znaczy autor w moim odczuciu potrafi konstruować te osobowości, bo każda z tych postaci ma swój własny system działań, swoje słabości, specyfikę komunikacji, relacji z drugim człowiekiem, tak? I tu trzeba autorowi pogratulować, bo nie stworzył jakby całkiem płaskich tych postaci. Możemy się z którąś postacią identyfikować, mamy przekrój poglądów i postaw, choć oczywiście nie są to jakieś głębokie szkice charakterologiczne jak u Dostojewskiego, tak? Są po prostu różne. Występuje też takie zjawisko, że dzięki zderzeniu z cechami jednej postaci, druga postać zmienia swoje zachowanie trochę, czy przełamuje siebie, więc to jest wartość dodana w tej powieści, o czym właśnie mówiłam w odniesieniu do relacji Firleja i Barty, tak? Nie ma tu zbyt właśnie rozbudowanego tego światotwórstwa, bo ja mam w głowie cały czas, jak myślę sobie światotwórstwo, mam w głowie Tolkiena i uniwersum z jego kolorytem poznajemy w dalszych rozdziałach, tak? To nie jest zbudowane po prostu od korzeni po nieboskłon po prostu. To wszystko dzieje się jako tło do akcji, dialogów między bohaterami. To jest jakby tutaj mój największy zarzut. Nie tylko właśnie do pana Baczala, ale do całej społeczności pisarzy fantastycznych. No bo jeśli nie ma czasu na światotwórstwo, to jest zazwyczaj właśnie tendencja do wypychania fabuły z takimi zbędnymi dyskusjami na potrzeby chwili, tak? A to bardzo spłyca przekaz literacki i mamy po prostu literaturę akcji, tak? A myślę, że w dzisiejszych czasach akcji już mamy podziurki w nosie. No i jest tu przede wszystkim ta postapokalipsa noir, jak sam określił klimat powieści autor, która po doświadczeniach ostatnich lat jest współczesnemu społeczeństwu po prostu bliska, tak? Ale ja mam trochę też inne zdanie niż autor, który uważa, że jest to tylko i wyłącznie rozrywka, bo jakieś poważniejsze pytania w trakcie lektury również się pojawiają. Przede wszystkim pytania o ludzką kondycję, tak? O to, czy można być człowiekiem w takim okrutnym świecie, czy można być dobrym chrześcijaninem w państwie rządzonym przez polityków w sutannach i czy można się na coś przydać ludzkości, będąc zimnym urzędnikiem, hipokrytą, tak? I w jaki sposób można przełamać taką postawę. No i pojawia się najważniejsze pytanie, jaka postać tak naprawdę nam jako Polakom współcześnie jest najbliższa z takiej lektury. Możemy tu odkryć pewne zwierciadło nas jako naród w obecnym momencie dziejowym. I za to autorowi trzeba jednak podziękować. Pisarz moim zdaniem ma spory potencjał i będę czekać na kontynuację na pewno. No i jakbyś podsumował tę naszą rozmowę, Michale, jaka jest w skali od 1 do 10 twoja ocena tej książki? To zaraz ocena. To jest dobry debiut, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście to jest pierwsza wydana powieść autora, bo jak sam się przyznał, pisał od dawna, ale poprzednie jego powieści trafiały do szuflady. Spodziewamy się kontynuacji, bo ta została już przez autora również zapowiedziana i jest tutaj potencjał na to, aby tę historię kontynuować.
pod zarówno kwestią światotwórczą, pod kwestią rozwoju bohaterów i kontynuacji tej historii, która została do tej pory przez autora opowiedziana. Na wszystkich tych polach autor może mieć jeszcze dużo do zaserwowania swoim czytelnikom. Tak jak powiedziałem, niezły debiut, miał swoje mankamenty w postaci przede wszystkim dla mnie języka, bohaterów i tej nie do końca wciągającej historii. Światotwórczo tu się raczej nie zgadzamy. Dla mnie to był najlepszy element tej powieści, ale to ze względu na pomysł, który Mhm. jednak jest dość nowatorski na polskich warunkach, biorąc pod uwagę to, gdzie mamy przesunięcie terytorialne, przesunięcie czasowe. Mamy do czynienia z Rzeczpospolitą, która jest państwem, jak się wydaje, potężnym, być może niegdyś była imperium. To też są znowu wątki, które Mhm. autor mógłby uwypuklić Rozwinąć, tak. w kontynuacjach. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś ocenę w skali od 1 do 10, to powiedziałbym między 6 a 6,5 na 10. To jest taka ocena rzeczywista, niewygórowana, mimo mojej szczerej sympatii do Mariana Boczara, bo niejednokrotnie wymieniamy się uprzejmościami w postaci memów na Twitterze, ale jako debiut literacki jest to bardzo, bardzo dobry wstęp do tego, aby kontynuować proces zostawania kolejnym znanym nazwiskiem wśród polskich pisarzy w gatunku fantastyki. Właśnie, no moja ocena to również mocne 6,5 na 10. Liczę na więcej w kontynuacji. Nie bój się, panie Baczal, Młodopolszczyzny. Zapraszamy na kolejny odcinek Skrawków Kultury. Prosimy o subskrypcję, kciuki w górę, komentarze, a tymczasem do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.